Elektromobilność wspiera Evston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. A w dzisiejszym teście takie nietypowe auto. Oczywiście żartuję, przed nami Leaf 40 kWh, a ja jak zawsze zapraszam na wycieczkę do Zakopanego. I mam taką propozycję, jeśli posiadasz samochód elektryczny i miałbyś ochotę wykonać taki test Kraków-Zakopane, zapraszam do kontaktu. Mail zawsze znajdziesz w opisie. Jak zwykle nie zapomnij o subskrypcji, tylko koniecznie z dzwoneczkiem, tak żeby YouTube mógł Cię poinformować, jak kolejne testy pojawią się na kanale. My tu mamy, startujemy ze Skawiny, czyli 100 km do przejechania, 88% w baterii. Tu co, naładowany dzisiaj rano do 36,3 pokazywał, SOH 9308 i 6 mV różnicy na celach. A my będziemy ruszać z Podjana w Skawinie. I tutaj jedziemy na Waze'ie, a z Waze'a skąd mamy dane? A z PlugShare'a, bo tu mamy też zainstalowanego PlugShare'a, także Android Auto działa wyśmienicie. A my co? A my tutaj będziemy skręcać w lewo, w prawo jest na Bielsko, więc jesteśmy prawie w Głogoczowie. Teraz może jeszcze w Krzywarce, no nie wiem. W każdym razie za chwilę będziemy na Zakopiance. I jakie tam mamy pierwsze zużycia? Masz tam gdzieś te zużycia? Zostaw na zużyciach. Będziemy tutaj monitorować. Co my tu mamy? 14,3 kWh, 9 km przejechane. Tak to wygląda na ten moment. Nie opłaca się. Nie opłaca się, bo dieslem jest taniej niż elektrykiem. No to powiedz nam tutaj, za jaką kwotę zajechałeś do Chorwacji, bo podobno ja to jest drogo elektrykiem, Ja nie? generalnie, znaczy no do Chorwacji. Do Chorwacji rok temu pierwszy raz tak na totalnego nieuka, bez w ogóle przygotowania właściwie, bez wiedzy o tym, jak trzeba tym jeździć. No to udało się przejechać niewiele ponad 130 zł w dwie strony. Jaki to dystans mniej więcej tam wyszedł? To było na Pag i z powrotem. To jest tam ponad 1000 w jedną stronę i jeszcze po Chorwacji, tak na południe Samodomakarskiej, pod gory i z powrotem, czyli gdzieś tak w sumie około 3000 przejechaliśmy. Czyli 3000 km udało Cię zrobić za 130 zł, a tak na co dzień liczyłeś, ile Ci wychodzi jeżdżenie Na co dzień? No to na co dzień ładuję tak jak wszyscy pewnie, głównie w domu. No, nocna bo to nocna taryfa Taurona, no 30 groszy plus minus za kilowatogodzinę. Czyli takie tam 3 do 5 zł. 3 do 5 zł, no całe ładowanie, tak od, ja ładuję, staram się ładować nie mniej niż 20 poziom i do 80 wiadomo. Czyli jedno ładowanie to jest jakieś takie właśnie no, 6-7 zł góra. Nie? No tak. Liczając straty, jakie tam są na tym. No i za to przejedziesz jakieś 200 km pewnie. Przejadę koło 200. Czasami jak tam gdzieś coś trzeba, to doładuję. Także dieslem taniej na pewno. Dieslem tutaj uprzedzamy taniej komentarze. To tak chętnie nie wejdziemy w polemikę. Dobra, ale to nie była chyba Twoja jedyna wycieczka z tego, co słyszałem. No nie była. W tym roku było trochę bogaciej, bo udało się pojechać tym razem do Bułgarii, gdzie byliśmy wiele razy, bo chyba 5 albo 6 samochodami spalinowymi, a tym razem udało się na szybki wypad tygodniowy do Bułgarii przez Rumunię elektrykiem. Wbrew pozorom nie było to wcale takie niewykonalne. W tych krajach jednak moim zdaniem jest całkiem dobrze, jeżeli chodzi o infrastrukturę, a nawet lepiej niż w Polsce. No i co? I w sumie do Bułgarii i z powrotem, czyli w jedną stronę prawie 1500 km tym razem. No to było jakieś, tylko co pamiętam, 180 zł w dwie strony. No to też zacny wynik. Ja się tu pochwalę, bo się muszę pochwalić. W tym roku Chorwacja 3000 km, złotych, zero okrągłe. No, ale to na Chorwację się akurat da, no bo tam jeszcze jest LN darmowy, nie? I to jest przewaga. Ale to od razu mówię tutaj uczciwie, to nie będzie zawsze. Tak, no już prowadzili aplikację, autoryzację, więc pewnie tak Orlen zrobił, nie? Czyli po jakimś czasie prowadzą płatności. Po jakim czasie będzie i płatność prowadzona, tylko muszą sobie to ogarnąć. Ale Chorwaci, mam nadzieję, że oni swoją metodą, oni mają czas, na spokojnie, może jeszcze chwilę się uda. Znaczy, no to co mówiłeś też na swoich filmach, nie? Ja tam śledzę dość mocno,
no to, że no Chorwaci mają takie też podejście, że nie ma jednej ładowarki z jednym kabelkiem, tylko stoją po 2, po 3, czasami nawet po 4. No to jest, powiem to jest szczerze, piękne, to jest tak, jak powinno być robione. Na co drugim mopie albo i docelowo na każdym mopie ładowarka i zazwyczaj chociaż ze Ciekawe dwie. jak to jest mocowo, bo tam ja nie miałem nigdy przyjemności być z kimś na niej. Czy to jest jedno przełącza na wszystkie, czy to jakoś się dzieli tak jak w Polsce, czy to jest tak, że mają tej mocy dość dużo zapas, nie? Bo tam Ciekawe. jak siądzie jakaś Tesla albo coś innego sensownego i weźmie 100, to co jest z resztą, nie? Nie, no myślę, że mają dość duże przyłącza, bo tam, gdzie są te mocniejsze ładowarki, jest ich więcej, to tam zazwyczaj są takie mopy z jakimiś takimi dużymi restauracjami i tak dalej, więc myślę, że tam jest energetyka... taki fajny mop z McDonaldem, Wielka Gorica bodajże. Tak, Wielka Gorica, dokładnie. Tak, i on jest tak fajnie postawiony, że jest pomiędzy 2 nitkami, nie? Że jeden McDonald's, 2 stron jest podejście i tam jest tych ładowarek w sumie to chyba z 8, bo po 2 stronach są po 4, nie? Tak, tylko tam jest kłopot przejechać z jednej strony na drugą. Tak. Ale wiem, że myślę, że w krytycznej sytuacji dałoby się to zrobić, bo widziałem jak ktoś tam przejeżdżał. Pewnie trzeba iść do obsługi, tam jest brama taka techniczna. No, i jakby była jakaś pewnie podbramkowa sytuacja, to tam... Pewnie tak, jak ale... ktoś potrafi się dogadać, to... Z Chorwatami się dogadasz po polsku często. Oni są generalnie w porządku, więc myślę, żeby nie robili tutaj problemu. Ja jestem zwolennikiem akurat jeżdżenia Leafem całkiem dalekich tras, mimo tego, że pewnie zaraz będzie 1000 komentarzy, że to jest niemożliwe i że takim autem tylko po mieście. Jak najbardziej, po mieście super, ale da się też zrobić trasę, aczkolwiek trzeba znać jego ograniczenia i trzeba się do tego przygotować. No to opowiada, jak to robisz na takiej trasie po 1500 km, bo powiem szczerze... Znaczy nie, 1500 to już jest przegięcie, to było z noclegiem po drodze w Rumunii, więc to było jakieś tam niewiele ponad 700 max w jedną stronę, co jest całkiem do wykonania. Jest do zrobienia. Tak. No według moich rachunków Leafem to jest powyżej do 4 ładowań szybkim CHAdeMO jesteśmy w stanie jakoś sensownie, mądrze zrobić. Powyżej 4 to już jest przegięta pała trochę. No mi się udawało 3, ale no, ja miałem auto na weekend, a ty masz go właśnie chwilę już nim jeździć. No jest jeszcze parę innych koncepcji, na przykład doładowywać często, ale bardzo krótko, nie? Żeby tej baterii nie grzać jednak. No jak wszyscy, pewnie dużo nas wie, że Leaf ma chłodzenie powietrzem tą baterię, więc ona się niestety lubi zagrzać, a jak się zagrzeje, to ma problemy z ładowaniem, bo prąd jest ograniczany. Tylko chłodzenie jest pasywne, nie ma ani pół wentylatora, bo gdyby to było chłodzenie powietrzem i wentylator, to by było coś, a tutaj to jest takie chłodzenie, że tyle co wiatr owiewa jak jedziesz. No więc co, więc ja robię, szukałem bardzo dużo na ten temat w różnych miejscach, no i co się znalazło? Znalazła się informacja o tym, żeby przede wszystkim monitorować tą temperaturę, wiadomo, Leaf Spy jest podłączony jako kolejny telefon i na bieżąco stan temperatury baterii, żeby też nie przeginać prędkością, żeby powolutku przyspieszać, nie często odzyskiwać w trasie przy rekuperacji, bo to też potrafi porządnie zagrzać baterię. Więc ja na ogół nawet tam w tych chorwackich górach to na tempomacie i tam odzysk jest taki delikatny, że tam żeby nie robić tych prądów dużych. No i co? I mam teraz od tego roku testowałem nowy pomysł, który wyszukałem, to stary pomysł, wyszukałem i jest sprawdzony, że działa, że po prostu przed ładowaniem, kiedy zajeżdżamy w miarę bateryjką nagrzaną, staramy się znaleźć miejsce w cieniu i czekamy kilka minut, żeby chociaż trochę tą baterię schłodzić, o nawet pół stopnia. Wtedy się zyskuje tyle, że ładowanie od początku jest troszkę szybsze, bo on tam ma bo Leaf to sprawdza na początku ładowania, a nie w trakcie, więc dobrze jest złapać się poniżej jakiegoś progu temperaturowego, wtedy ładowanie pójdzie nam szybciej. I tym sposobem mi się udawało, powiedzmy, nie zejść poniżej 20 kilku kilowatów ładowania każdorazowo, nawet przy 4. czy 5. razie. Natomiast co? No i pierwszy odcinek musi być bardzo długi, jak najdłuższy, no bo ładujemy z domu na 100%, więc tam ile się tylko da najdalej. No i ostatni odcinek na ogół też robię długi, czyli już nie patrzę na temperaturę, już trudno, stracę trochę SOH. Ładuję do dużego maksa i jadę też tam, powiedzmy, nawet czasami ponad 220 na ostatni odcinek. Ale to też muszę mieć zapewnione ładowanie na miejscu, no bo nie będę stał na zero, nie? Czy w hotelu, czy gdzieś tam na noclegu. A różnie to bywa. No na przykład była taka
sytuacja nieciekawa teraz w Rumunii, gdzie podobno wszystko było ustalone, gdzie właściciel się zgodził na udostępnienie kabla i na ładowanie w nocy. Natomiast no, okazało się, że na miejscu go nie ma i jest jakaś pani z obsługi tylko, która nie mówi ani słowa po polsku, po niemiecku, po angielsku, tylko po swojemu. No i jakoś na migi się udało zakwaterować, ale ładować już nie. No i się zrobił problem, trzeba było jechać rano do ładowania. Bateria się nagrzała od pierwszego kilometra, znaczy może nie kilometra, ale pierwszego ładowania. No i trzeba było dość ostrożnie jechać ostatni odcinek. No ale to jest jakby kwestia już no, organizacyjna. Nie? I takie są problemy w jechaniu Leafem dla naszej trasy. Takie są atrakcje w Leafie. Przypomnę, każde dzisiejsze auto ma chłodzenie akumulatorów poza Leafem i tych problemów w ogóle nie ma, także to jest specyfika Leafa i opowiadamy to dla przyszłych lub byłych, tych dzisiejszych użytkowników Leafów. Ja jeszcze taką obserwację zauważyłem, że ta bateria się nagrzewa bardziej poniżej, tam zależy w której wersji Leafa, ale poniżej na przykład 30%, bo wtedy im 20. Poniżej, jest... jak ładujesz powyżej 20 i nie naładujesz powyżej 80, to ta bateria się nagrzeje tam zawsze w zależności od temperatury, jaka jest około, ale 2 do 3 stopni max. A jak załadowujesz od 15, to już jest 2 razy tyle. No tak, też zauważyłem. Znaczy to wynika z specyfiki baterii w ogóle. No. A poza tym z takiej prostej chodzi o matematyki. No jeśli mamy mniej voltów, to musimy mieć więcej amperów, a tak prosto mówiąc, to co grzeje, to są ampery. No, ampery albo bardziej rezystancja wewnętrzna baterii, nie? No to tak, rezystancja też się oczywiście powiększa wraz z coraz niższym napięciem. Tak, no, także to jest taka tu znaczy, no nie do końca tak jest. No dobra. No, tak. No bardzo wielki. Za chwilę nam ktoś wytknie, że to błąd jest. Że to źle opowiadamy, natomiast jak jest mało naładowana bateria, to się bardziej grzeje, dobra. Byliśmy teraz z żoną na Mazurach w czerwcu i tam jest kiepsko z szybkimi, to trzeba przyznać w tym. A właśnie w Piszu jest ładowarka Go Plus Auto, taka enklawa, bo w sumie oni są tylko na południu właściwie, nie? Nagle na Mazurach. No bo to oni są z Krakowa generalnie. Ciekawe jak się to stało, że akurat tam trafili, ale była. No byli na wakacjach, zagadali do kogoś i postawili pod urzędem miasta Pisz. Z ciekawego, no to stała sobie ładowareczka i oczywiście udało mi się tam trochę dobić mocy. Tak jak zawsze powtarzam, jedyne co nas może uratować to konkurencja. Jedynie konkurencja jest w stanie coś dobrego zdziałać. Rynek niestety zawsze weryfikuje. Nie przepisy, nie urzędy, tylko rynek. Nawet nie dopłaty. Nawet nie dopłaty, tylko rynek. Jak będzie więcej aut, będzie więcej ładowarek, będą lepsze ceny. Takie jest moje zdanie. A na razie ceny nie są takie złe, jest dużo możliwości naładowania darmowo, jak się postarasz. No co mówiliśmy że tak powiem, kamerą, że no jeżdżenie samochodem elektrycznym moim zdaniem, no to trzeba troszkę zmienić w ogóle myślenie o przemieszczaniu się autem. Tak. Bo no, to nigdy nie będzie tak samo jak z spalinówką i jeżeli zestawimy spalinowy z elektrykiem, żeby nie wiem jak porównywać, no w końcu elektryk przegra. No jeżeli się będzie porównywało go do spalinowego i do nawyku spalinowego. Ale jak sobie zrobisz nawyki nowe... No to jest zupełnie co innego, ale muszę Ci tu przerwać, bo jak tak powiem analizowałem Ionika 5 Kia V6, to powiem szczerze, że to ładowanie, wiesz, do 18 minut, do 80%, no to już ciężko mi znaleźć osobę, która jednak po tam 2-3 godzinach jazdy no nie zrobi te 18 minut przerwy, nie? Więc... No ja nie mam doświadczenia z innymi, więc mam tylko Leafa na razie, więc jakby do niego sobie to jakoś tam ustawiam, ale nie wykluczam, no są nowe rozwiązania, pewnie będzie trochę lepiej. I tak ma być, nie? Tak ma być. Ale... słońce. Ale co, no jak czytam czasami te komentarze różnych ludzi, którzy naprawdę nie wiedzą co piszą, bo ja nawet kiedyś takiemu hejterowi proponowałem, żeby przyjechał, mówię chodź, poświęcę ze 2-3 godziny, przejedziemy się autostradą czy obwodnicą i zobaczyć jak to auto jeździ i że wcale nie musisz jechać bez klimatyzacji i możesz jechać nawet 150, wyobraź sobie, i objedziemy 40 km w dwie strony i wrócimy i nawet połowy baterii nie zużyjemy. No ale jakby chłop przestał się odzywać po tym. No, tak to jest. Znaczy,
Zauważyłem, że jest masę takich komentarzy drętwych i sobie sprawdzam, kiedy założone konto. I konto jest założone w dniu, w którym był wystawiony komentarz, więc mam wrażenie, że wiem, jak to wygląda na wolnym rynku, bo dostaję takie oferty. Wygląda to tak, że płacą tego typu firmy złotówkę za komentarz, no więc ktoś tam siedzi i napierdziela. Tak, no wiadomo, jakie jest lobby i nie da się ukryć, żeby go nie było, ale no mi się wydaje, że i tak idzie ku dobremu. Natomiast trzeba to powiedzieć, jazda, tak jak ja jeździłem kilka razy, kilkanaście, po Polsce też, w trasę Leafem, będzie zawsze dłuższa niż z spalinówką, żeby nie wiem, jak to liczyć. No Leafem na pewno, natomiast tak jak już jeździmy Niro... Niro to pewnie jest trochę lepiej. I mamy tego zasięgu na start, wiesz, potrafimy zrobić jadąc tak w miarę normalnie autostradami, tak jak jeździliśmy spalinówką, czyli jakieś tam 120, 130, 140 z tego typu prędkościami, potrafimy zrobić 400 km, a mamy na przykład do zrobienia 600, to my i tak zawsze się coś zatrzymywaliśmy. I my tam doładujemy choćby nie wiem co te brakujące 200 km zasięgu. Wiadomo, że jakbyśmy jednego dnia chcieli zrobić 1500, co też zrobiliśmy kiedyś, to da się zrobić, ale to tak powiem, w moim wieku już mi się nie chce. Po jaką cholerę? Po co? Żebym przyjechał i potem odpoczywał przez pół dnia, był nieżywy. Ja wolę się przespać elegancko, zjeść fajną kolację, wykąpać, a następnego dnia jechać sobie już zupełnie inaczej, nie? Ja na luzaku. Teraz wracałem na raz z Chorwacji, z Pagu. Wracałem na raz, bo się jakoś tak ładnie jechało i się okazało, że w okolicach Budapesztu jestem przed 13. W związku z czym sobie myślę, to lecimy dalej, nie? Ale niestety trzeba było już 5 razy ładować. Piąte ładowanie już było takie ponad 1,5 godziny. I wylądowałem, jeszcze musiałem cały Budapeszt tam objechać, tam jakieś korki były oczywiście, ale to już takie niezwiązane w ogóle rzeczy. Ale takie się zdarzają. I co, dojechałem do domu przed północą dopiero. Ale da się zrobić, Więc zrobiłem ten 1100 prawie jednego dnia, Leafem. Natomiast to trwało ile? 17 godzin? Jakoś tak, 18. Coś takiego. Ale to jest, tak powiem, to nie można patrzeć na na elektryki przez pryzmat Leafa. To jest bardzo specyficzny produkt. Tak, to jest pełna zgoda, ale to jest jakaś filozofia japońska i oni mają jakieś zatwardziałe mózgi, przepraszam, jeśli ktoś tu jest z Japonii, bo niezrobienie tego chłodzenia to jest dla mnie aczkolwiek byli jednymi z pierwszych tych z tym samochodem, byli pionierami. Więc to też jest pewnie coś tam dopiero ktoś inny wymyślił, nie? Ale ja dysponuję Leafem na razie przynajmniej, zobaczymy co będzie dalej, więc do niego wszystko równam na razie. Nie mam dowodu, nie mam przykładu. Dzisiaj jedziemy Leafem, opowiadamy o Leafie, więc tak, ja tu troszkę tak może uprzedzam te komentarze, że o Jezu, tak się nie da. Po pierwsze się tak da, a po drugie to jest specyficzny samochód, inne tak jak mówiłem, trzeba znać jego ograniczenia, to jest to. Jeżeli się je zaakceptuje, to można w dość ciekawy sposób znaleźć sposoby, jak je ograniczyć po prostu do minimum, ale one zawsze będą. Zawsze będą. Ja nie pojadę. Ty mówisz, że jeździsz spokojnie Niro 130, nawet 140. Ja jakbym tak pojechał, to przejadę 100 km, nie? Tak, to też zauważyłem, że jak tak powiem cisnę Niro, jak opętałem, to jest koło 20 , a próbowałem Leafem tak jeździć, to było około 30 zużycie. Około 30 idzie na 130, 140. Więc to jest ten problem, więc to też, pewnie niektórzy powiedzą, to się tak nie da jeździć. Da się. Okej, Przejechałem Leafami różnymi naprawdę ze 100 000 km w sumie, więc da się tak jeździć. Generalnie mam taką zasadę życiową, że na raz nie robię więcej jak 700 km, czyli potrzebuję takim Leafem zrobić jakieś tam ze 3 ładowania. Trzecie ładowanie, pierwsze i drugie mam full moc, a trzecie mam trochę zwolnione, ale to już tak powiem, zazwyczaj to trzecie nie musi być za dużo prądu, tam nie potrzebuję za trzecim razem, więc generalnie takie 600-700 km Leafem da się zrobić. Natomiast co muszę Cię zapytać, żebym nie zapomniał, jak to się zachowywało w tej chorwackiej, tam 38 stopniach, czy tego bym się bał. Tu jest ten problem taki, że... Tego się bałem i myśląc o Leafie, bo też kiedyś miałem takie auto zamówione, ale to już inna historia. Potem. Znaczy się co? Najgorzej jest, powiedzmy, jak się przejedzie pierwsze góry, czyli jak się przejedzie w Słowację. Ja jeżdżę na ogół przez Węgry, więc jeżdżę do Chorwacji, jeździłem przez Słowację, Węgry. Kiedy się wjeżdża na Węgry, te temperatury coraz większe,
większe, więc ta bateryjka coraz gorzej się potrafi chłodzić. No i co? No i się robi niezbyt fajnie. No to co? No to ja dochodziłem do 49 w trasie stopni. Po ładowaniu 52-53, odczekanie parę minut do 51, jazda dalej. W trakcie trasy zauważyłem, że jak się jedzie w miarę stabilnie, da się wychłodzić tą baterię z pędu powietrza o jakieś 2-3 stopnie, czyli dojeżdżam na kolejną ładowarkę, mam 47-8, znowu tam 20 kilka kilowatów jestem w stanie ładować, dojeżdżam do 52, czekam trochę, no i tak dalej. No niektórzy powiedzą, tak się nie da jeździć. No da się, no. Da się i powiem szczerze, że znaczy na pewno takie, wejdę Ci słowo, na pewno takie ładowania nie wpływają dobrze na tą baterię i trzeba to powiedzieć wprost. Tak. Ja to robię takie trasy raz na, powiedzmy, nie wiem, pół roku, rok. No i z założeniem, że staram się je minimalizować i tą temperaturę jakoś jednak utrzymywać poniżej tych 50 stopni. Maksymalnie długo. No jak była ta pierwsza trasa, no to do Chorwacji nie spodziewałem się aż takiego jakby obciążenia temperaturowego właśnie tam w tych ciepłych krajach. No i co? No i tam mieliśmy takie ładowania nawet i ponad 2 godziny, bo potrafiło ładowarka ostatnia zjechać do chyba nawet poniżej 10 kW, więc już była naprawdę gorąca, nie? Ale nie włączył się jeszcze ten ograniczacz, tak zwany żółwik. Czyli jeszcze żółwika nie miałeś? Żółwika miałem raz na Węgrzech, jak było takie upał totalny, chyba 34-35 stopni. Ale co, zjechałem do 90 na godzinę, wychłodziło się pęd powietrza, no i żółwik zgasł, nie? Czyli temperatura zeszła tam chyba się włącza jak jest 56 bodajże. Miał wtedy troszkę moc też obcina chyba z tego co pamiętam, tak? Tak, znaczy są te segmenty takie pokazujące możliwość przyspieszenia i odzysku. Nie, odzysku nie masz w ogóle, więc hamujesz tylko hamulcem, no i przyspieszenie masz takie bardzo, bardzo delikatne, nie? Te prądy są bardzo niewielkie możliwe wtedy. No tak. No wiadomo, to baterię na pewno mocno degraduje, to trzeba mieć na uwadze też. No więc takie jeżdżenie to jest raz na jakiś czas, od okazji do okazji. Pytanie pierwsze, jak zaczęła się Twoja ekojazda? Skąd pomysł na elektryka? Gdzie to? Ja zacząłem pewnie jak wielu, od Bjorna i jego kanału Bjorn Nyland na YouTubie. Polecamy. I jego Tesla, a ja zaczynałem, oglądać, zacząłem chyba jak on pierwsze filmy w ogóle kręcił, kiedy tą Teslę swoją pierwszą 60 odebrał. No i stąd się w ogóle zaczęło interesowanie moje elektrykami. No i tak to w sumie traktuję jako takie trochę hobby wtedy. Czyli YouTube, u mnie tak samo, tylko u mnie zaczęło się od Hioba, co kupił 2 lify w Stanach, a u Ciebie od Bjorna, co kupił Teslę, nie? No i Tesla, wtedy Tesla. Potęga YouTube'a. Cena straszna i tak dalej, nie? No ale się tam okazało, że istnieją inne auta elektryczne. No i potem, tu obecny po prawej mojej nakręcił parę filmów o starym Leafie, znaczy Leafie 1. Potem się pokazały testy Leafa 2. No i tak to się zaczęło, ten Leaf w ogóle, że Leaf jest możliwy do użytku. Za nim tam najlepiej. No, dookoła. No i tak się zaczęło. Tak się zaczęło. Ale generalnie śledzę branżę, staram się być na bieżąco, bo dużo się dzieje w elektrykach obecnie, zresztą chyba to widać. No i może się uda. Już teraz, tak jak większość ludzi, wsiadłem w auto elektryczne i raczej już nie wsiądę w spalinowe pewnie. No tak jest chyba w 90 iluś % przypadkach, że już nigdy więcej spalinówek, tak to u nas się nazywa. Jak jeszcze były 2 auta w domu, to spalinówką za karę. U nas jest też drugie jeszcze, jest takie starsze Clio. Żona nim jeździ teraz tak bardziej właśnie wokoło komina. No i jest właśnie taki plan może kiedyś, że się go wyeliminuje i będą Dobry 2 plan. elektryki, ale to jeszcze musi być... Wiele musi się zmienić, żeby było tak. Czy były jakieś problemy z autem? No bo to podobno tak się psuje, że to od razu bateria do wymiany. Problemy były takie, że gdzieś po pół roku używania to co w Leafach 2 jest często, czyli to jest jakiś luz w przednich piastach. Słyszałem, potwierdzam. Czyli to się tak objawia, że przy delikatnym hamowaniu, takim toczeniu jest takie stukotanie czegoś w środku i to takie jest trochę wkurzające.
No i skończyło się na serwisie na Powstańców w Nissanie, tam skąd on jest. Wymienili, naprawili, nasmarowali. Już nie stuka. I co, za nami Muzeum Kolejnictwa w Chabówce, już się doszkoliłem, bardzo fajne. Tutaj mój imiennik potwierdził. No, parę lat temu Udało się być, a my tutaj zaczynamy podjazd ze zużyciem 13,8. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tam ktoś na paralotni sobie lata, a za nami co? Za nami jest 61 km i średnia 61 i godzinę jazdy. I tak niektórzy tam ciągle mi zarzucają, że jakoś tu straszne pieniądze dostaję za to, że opowiadam, co opowiadam, więc nie wiem, kto miałby mi płacić, ale na pewno zapomniał przelać, więc tam przelewajcie, bo ja nie widzę żadnych przelewów. Ja też poproszę. Kolega też poprosi. Numer konta będzie w komentarzu pierwszym. Tak. No, mniejsza z tym. Generalnie w życiu tak to jest, przynajmniej u mnie, że jak coś fajnego odkryję, to się tak po prostu tym chcę pochwalić. No i tak odkryłem tą elektromobilność, no i postanowiłem, że chcę to pokazać innym, niech inni się cieszą. No i generalnie dużo mam znajomych, dużo przyjaciół dzięki temu kanałowi i dzięki temu, że są mi teraz wdzięczni, że kupili elektryka dzięki mnie. Troszkę się zamotałem, ale myślę, że wiesz, o co mi chodzi. No tak, generalnie jest to taka ciekawa społeczność ludzi, którzy przeszli na tą inną stronę mocy, że tak powiem, i jeżdżą na prądzie. No i kurczę, chwalą się tym. No ja też się tym chcę chwalić, bo to jest całkiem spoko, no i tyle. No. I co my tu mamy? No i tu my mamy Circle K, w lewo Rdzawka. Tam kiedyś były takie fajne wyciągi, ale nie o tym szybciutko patrzymy, jakie zużycie. Zużycie 15,7, godzinę 7 czas jazdy, 61 średnia i przejechane w tym momencie prawie 70 km. Wjeżdżamy do Klikuszowej. No i patrzcie, co nas tu czeka na powrocie. Jak zwykle mega korek. Wczoraj było to samo i odkąd tu już jadę, tu nie pamiętam, który raz, 7 ostatnio. Ciągle te korki, ale na szczęście ta budowa tutaj idzie. Coś się dzieje. No i dobrze, niech się dzieje. Zobaczymy, jak tam zużycie. Na razie 14,6, ale jeszcze nas czeka dość długi zjazd do Nowego Targu. To na pewno nam jeszcze spadnie. No powiem szczerze, dobre wyniki robisz. No widać, że swoje Leafem najeździłeś. 30 parę tysięcy. Teraz przypominam, jedziemy w góry, a w górę trzeba zużyć trochę energii. Nawet diesel więcej spala w górę. No. Tak jest, każde auto więcej w górę spala, a poza tym musimy troszkę tu energii elektrycznej zamienić na energię potencjalną, bo te 1,5 tony, bo gdzieś tak pewnie Leaf waży. No, a ciekawe, ile w cieplną, tak a propos. Trzeba podnieść do góry, a cieplną też zamienimy, bo Leaf na tej trasie mi się zawsze o parę stopni podgrzewał. I jaki piękny, kurczę, widok. No coraz fajniej te Tatry widać. Minęliśmy Nowy Targ, przejechano 81 km, a zużycie tylko 13,9. Powiem szczerze, coraz mniej i spada. No chyba Ionika nie pobijemy, ale uważam, że to bardzo fajny wynik. Nie pamiętam, ile to było w 208, ale zawsze można zerknąć do filmu. Jak nie zapomnę, to nawet kartę tutaj dam w tym miejscu, żeby obejrzeć sobie 208, bo chyba 208 będzie publikowana przed Leafem 40. A oczywiście dam też tutaj w opisie całą playlistę do Leafa 40, bo z tym samochodem to ja dużo się najeździłem. Tutaj myślę, że z 10 000 km tym autem zrobiłem za kółkiem, więc spotkaliśmy się tu dzisiaj nie dla samochodu, bo ten jakoś mnie wielce nie zainteresował, ale zainteresowały mnie te twoje podróże. Tak się muszę przyznać tutaj. No to widzisz. Mimo tego, co wszyscy będą mówić, da się, aczkolwiek nie tak łatwo, no ale... Ale się da, no jak się chce, to się da. I jeszcze co najciekawsze jest z tego, że można z tego czerpać przyjemność i to całkiem fajną przyjemność. No, ale to trzeba do tego się nastawić. Tak, no trzeba, ty mówisz nastawić, a to nazywam, trzeba dorosnąć. No, to jakby to samo, nie? Tak, no. Trzeba Dokładnie. wiedzieć, że tak może być, trzeba być przygotowanym, że coś może pójść dłużej, że się ta bateryjka zagrzeje, że trzeba będzie ją wystudzić. Ale się da. Tak. A tutaj zaraz będzie dawna fabryka nart, z której kiedyś miałem narty. Drewniane oczywiście, chyba się nazywały Bartusie, jeśli dobrze pamiętam. Także... No, na narty też Leaf jeździł. Jeździł. Głównie do Szczyrku. Także tu się zaczęła moja historia. Zaczęło się od Bartusia, a skończyło się na instruktorze narciarstwa.
Tak to u mnie było. O, a tu są scypki, ale tu są scypki. Nie ma już. Nie ma już? Zamknięte? Ale coś znajdziemy. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Ja muszę zamówienie zapełnić, że tak powiem, spełnić zamówienie dla rodziny. Oscypek musi być. Oscypek musi być, tak. Ja tam też postaram się coś do domu zakupić. Chociaż powiem szczerze, że muszę polecić tu przy okazji. Oczywiście kaza to nie dostałem, żeby nie było. Targ pietruszkowy w Krakowie. Tam da się kupić bardzo fajne rzeczy. Jeśli ktoś niekoniecznie lubi wcinać chemię, to jest tam trochę fajnych produktów. I to, co zawsze mówiłem, zawsze będę wspierał fajne rzeczy. No i godzinę 34 czas jazdy, my jesteśmy w Poroninie, ale niestety nas w Poroninie przy Leninie spotkał korek. No i zepsuje nam się, bo było do tej pory 60 na godzinę średnia, a teraz się popsuje. 93 km za nami. No i tak tutaj sobie rozmawiamy, jak to jest z tym prądem z węgla. Po pierwsze, komuś, kto pisze ten komentarz, nie przeszkadza, że ma smartfona na węgiel, a po drugie, to te diesle, co tutaj jeżdżą przed nami, to są też na węgiel, bo ten prąd to został tam zużyty na poziomie petrochemii, na poziomie stacji, na poziomie wydobycia, transportu. Generalnie... Jak porównujemy, to porównujemy wszystko, a nie tylko to, nie porównujemy tak, żeby było niekorzystnie dla elektryka. Ktoś mi napisał, że to jest bzdura, że ten prąd, że ta energia, którą się wykorzystuje do produkcji paliw, to by starczyła na elektryki. No to jak to jest bzdura, no to proszę zrobić ładny tutaj materiał, film, wyliczenia od momentu, kiedy trzeba znaleźć złoże ropy, do momentu, kiedy litr paliwa znajdzie się w baku i policzyć, ile to trzeba kilowatogodzin, żeby ten litr paliwa znalazł się w baku. Ja zrobiłem takie wyliczenia, nie są to jakieś naukowymi metodami, natomiast z moich szacunków wychodzi, że spalinówki, przynajmniej tutaj w naszych realiach, zużywają więcej paliwa, znaczy więcej kilowatogodzin zużywają auta spalinowe niż auta elektryczne. No tak mi tu wychodzi z pewnych danych, gdzieś mi się udało dotrzeć do tego, ile taka petrochemia potrzebuje energii, żeby wyprodukować taki litr paliwa. No i tak to wychodzi. Jeśli ktoś ma tutaj jakieś lepsze dane, jest jakimś naukowcem, no to tutaj zapraszam. No, chętnie bym nagrał o tym film, jeśli ktoś by zrobił taką pracę naukową, żeby to tak uczciwie wszystko wziąć pod uwagę. Ile tych kilowatogodzin trzeba, żeby litr paliwa znalazł się w baku? Tam były takie już opracowania różne, tylko że to pewnie też zależy, kto to liczy, nie? No ale, tak. No. Ale ja myślę, że żeby nie wiem jak liczyć, naprawdę, to jeżeli chociaż to wyjdzie to porównywalne, ale według mnie to na pewno będzie, no trzeba na pewno wziąć wszystko pod uwagę, a nie tylko tak, że w elektryku wszystko, a w spalinówce tylko paliwo. No dokładnie, tak to trzeba brać całościowo, a poza tym ogólnie rzecz biorąc to ja w ogóle nie o tym ten kanał, nie o tym ta jazda, nie o tym ta rozmowa, natomiast no gdzieś tam co chwilę po prostu mnie, że tak powiem, już ręce opadają jak pod każdym filmem. Znaczy nie wiem jak Ciebie, ja na przykład jak jestem na spotkaniu rodzinnym jakimś, to no właściwie nie ma takiego, znaczy ciężko, no ale zdarzają się takie sytuacje, że po prostu, a jak to z tym elektrykiem, przecież to w ogóle się nie opłaca, to nie ekologiczne, to ekohorrory jakieś tam, no ktoś tam próbuje tłumaczyć, ale to zależy wszystko od tego, czy ten kto mówi, co słuchać. No to tak, jeszcze wiecznie, utylizacja baterii. No. Na dzień dzisiejszy to ja znam tyle osób, które przyjmą dowolną ilość dowolnie zdegradowanych ogniw do różnych projektów swoich. Ale Greenway nawet nasz kochany przecież przyjmuje, gdzie to było? W drodze na Mazury. To jest chyba taka fajna ładowarka i z tyłu takie te magazyny energii, nie mają tą taryfę nocną, sobie tam ładują, a potem używają tego, co w lepszej taryfie kupiony prąd, nie? I naprawdę te baterie mocno zdegradowane z tych autach elektrycznych nadają się cudownie do magazynów energii. One tam ustawione w odpowiedni sposób jeszcze wiele lat będą tam pracować, a poza tym no mam takie informacje, że ma być naprawdę wykorzystywane potem powrotnie w procesie nie utylizacji, tylko to się nazywa recycling, nie utylizacja, tu od razu zaznaczę. Wtórnie używać jak paliwa. Wtórnie się to da używać i tutaj to pójdzie w tym kierunku. Znaczy jeżeli tylko pójdzie w to pieniądze, no bo to musi być pewnie technologia opracowana, no tylko tyle. Na pewno, ale ja wierzę, że tak to będzie, nie ma co tutaj siać czarnowictwa. Już oczywiście tam mam komentarze, że tak, jak się weźmie baterię, wyrzuci do lasu, to się elektryk bardziej opłaca. No po prostu
No po prostu ręce opadają, no kurczę, po pierwsze, tak jak tu zaznaczam, to nie jest w ogóle kanał o tym, my tu pokazujemy, jak jeździmy na prądzie i się z tego cieszymy, a dostajemy, że tak powiem, w zamian dziesiątki tego typu komentarzy, ale to jeszcze od razu zauważę, że często sprawdzam takie konta, no i okazuje się, że konto założone w dniu wystawienia komentarza, no żenada, no tylko po to, żeby tak powiem przyjść i brzydko powiedzieć, no nie będę tu brzydko mówił, ale wiadomo o co chodzi. Przyjść i dokładnie. Dokładnie. I tyle gościa widzieli, nie? Można prowadzić dialog, tylko że mówmy za argumenty, rozmawiajmy. No argumenty oczywiście, ale nie tak, że ty jesteś głupi, bo jedziesz elektrycznym. No to tak, jestem brzydki, stary i głupi, to taki ostatnio tutaj dostałem taki komplement. No i przed nami pięknie widać Giewącik, tak fajnie oświetlony po południu. No mamy godzinę już 18:20. I co? I zużycie 13,9, 56 średnia, przez ten korek w Poronie nam się zepsuło. Godzinę 42 czas jazdy i 96,6. 47% baterii, także... A startowaliśmy z 88, jakby się uparł, to jadąc w dół, pewnie byśmy dojechali nawet do No, myślę, że spokojnie moglibyśmy wracać bez ładowania, ale w ramach testu jeszcze przetestujemy Greenwaya i tu będziemy skręcać w lewo. Na ustupie. Tu jakby ktoś bardzo chciał, to tu jest Orlen z ładowarką, ale my preferujemy Greenwaya. I tak sobie tu rozmawiamy, jak jeździłem na Chorwację autem spalinowym i autem elektrycznym. No, u mnie w przypadku Niro to są te same czasy, czyli tam potrafiłem przejechać z południa Chorwacji tam powiedzmy w 18 godzin, czy już dokładnie nie pamiętam, ale to było plus minus tam godzina może najwyżej. W 18 godzin przejechać autem spalinowym, potem robiłem tą samą trasę Eniro i przejechałem w 18 godzin Eniro, więc i tu pytałem się właśnie Michała, jak mu wyszła trasa do Bułgarii, bo mówiłeś, że spalinowym jeździłeś koło 30 spalinowym godzin, koło tak? 30, 28 było minimalnie, tylko to też tam, to jest trasa bez autostrad właściwie, bo z małą ilością, więc jakakolwiek problem na drodze, jakiś korek, wioski, to jest takie jechanie idealne pod elektryka, że tak powiem. No to powiedzmy 28 do 30 godzin spalinówką, w zależności od drogi, 31 bodajże wyszło w sumie Leafem. Także no to jest taka prawda o jeździe na prądzie. Jeśli da się przejechać w podobnym czasie trasę, to uważam, że prosto. To uważam, że nie ma problemu. Oczywiście, że znajdzie się jakaś tam odcinek autostradowy, szczególnie jakbyśmy pojechali do Niemiec, no i tam spalinówką przejedziemy szybciej. Ale w takim normalnym jeździe na wakacje, jeśli elektryk jest w miarę spoko jak Niro, to można na Chorwację pojechać jak spalinowym, a jeśli jedziemy takimi lokalnymi drogami do Bułgarii, to nawet taki Leaf, który się wolno ładuje, pojedziemy tam podobnie jak spalinówką. Znaczy my pojedziemy, ja i Michał, bo oczywiście, że ktoś się znajdzie, kto ma taką zacięcie, żeby jechać 1000 km i nawet nie zrobić przysłowiowego siku, ale my tak nie mamy. My tak nie mamy. Ja nie znam prawie nikogo, kto tak ma. Oczywiście zaraz ktoś komentarz napisze, że on tak jeździ. No i dobrze, w porządku, niech jeździ. Każdy jest inny, każdy ma wybór i ja z tym nie mam żadnego problemu. Jeżeli chodzi jeszcze powiem tylko o Leafie, no to jakby Leaf wymusza zatrzymanie co tam powiedzmy 200 km niecałe, tam do 200, nie? W związku z czym te przerwy są dość często i na przykład ja jeżdżąc Leafem, zmęczenia mam dużo niższe, bo te przerwy po prostu wymuszam, nie? Ta przerwa może nie jest długa, ale zawsze wstanie się jakoś tam ogarnie, coś przejdzie, coś porusza, rozciągnie. Też odkryłeś jeżdżąc Leafem, że dużo jesteś mniej zmęczony u celu, jeśli jeździsz elektrykiem. Na pewno jest mniej, tak. Jedno odkrycie, którym się chciałem podzielić. Generalnie jeździłem Leafem 30, więc przystanki wymuszone co mniej więcej 2 godziny, natomiast potem wsiadłem w Leafa 62 i pamiętam, że przejechaliśmy chyba 4 godziny non-stop i stwierdziliśmy, że coś jest nie w porządku, bo zawsze tak miło wspominaliśmy tą jazdę na prądzie, a tutaj jesteśmy tacy po tych 4 godzinach wycięci, a bateria jeszcze naładowana i wtedy postanowiliśmy spróbować nawet autem z dużą baterią ładować się tak, jak kiedyś ładowaliśmy się autem z małą baterią. I teraz zasadniczo robimy tak, że się co 2 godziny tak czy siak zatrzymujemy i doładujemy sobie po troszkę prądu. Natomiast już mieliśmy taką to nawet historię, dla baterii jest dobre, nie? I mieliśmy taką historię, że wracaliśmy z Chorwacji, na północy Chorwacji wystartowaliśmy spod hotelu na 100%, przejechaliśmy na jednym ładowaniu 400 km bez ładowania, natomiast po drodze zrobiliśmy 2 przystanki bez ładowania. Trzeci przystanek dopiero był przystankiem z ładowaniem, ale tam była szybka ładowarka setka
Tam zrobiliśmy sobie jakieś jedzenie, no bo to już było koło południa, byliśmy po prostu głodni. Zeszło nam tam ze 45 minut, dojechaliśmy do domu, do Polski i mieliśmy jeszcze 100 km zasięgu. Więc na takiej trasie 2 przystanki bez ładowania, 3. przystanek tylko na czas zjedzenia i prądu za dużo na miejscu. No ale to nie Leafem. Ale to jest Nirono, które tam generalnie średnią prędkość ładowania miało pewnie z 70 kW. No i dużą baterię, nie? No i dużą baterię. Półtora baterii tej co tutaj. No tak. No bo tam nawet więcej, bo tu mamy dostępne tam według różnych szacunków 30 coś tam. 36, no, mi się nie udało, ale 36 to jest chyba bez strat cieplnych, tak z tego co pamiętam. Więc nie wiem, czy to Bjorn testował, że 35 mu się udało wydobyć, no mniejsza z tym, a z Niro nam się udawało wydobywać po 65, więc to jest, no to jest drugie tyle. Prawie drugie tyle baterii i no i to robi robotę, no, zwłaszcza w takiej trasie, nie? Dobra, będę kończył, bo zjeżdżamy w lewo. No i co? No i znowu Centrum Edukacji Przyrodniczej Zakopane, stacja Greenwaya. Podepnij tam kabelek, a ja tutaj spróbuję z aplikacji to odpalić. No i rozpoczynamy nasze ładowanie. Lift tam już zaczął nam mrugać, także będziemy się ładować. I co nam tutaj? 43%. Także na tą podróż mieliśmy 88, a było 43, czyli 55% na wyjazd z Krakowa do Zakopanego trzeba. I tutaj rozpoczęliśmy ze stanem 43. Zanim włączyłem kamerę, mamy już 44, pozostały zasięg 110, więc moglibyśmy wracać bez ładowania, ale my robimy taki test. A zużyte mamy 14,3 kWh, 102 km, godzinę 54 czas jazdy, 53 na godzinę średnia. No i znowu La Playa. Czekamy na pizzę. Także najlepsza pizza w okolicy, jaką jadłem. Na południu Polski nawet bym tak powiedział. Dobra. No i co? Jedzie nasza pizza. Kurczę, rewelacja. Nie dość, że piękna pizza, to piękny uśmiech. Bierzemy się za wcinanie. Dziękujemy. I jeszcze tu pokażemy drugą. No rewelacja. Polecam. Zakopane La Playa. I tak to wygląda. Pizza zamówiona. Zdążyłem zjeść niecałe 2 kawałki, a mamy 88% baterii i 15,3 kWh doładowane ze stacji. No i co my tu mamy? A my na powrocie mamy 8,6 zużycie, 58 średnią, 101 km i godzinę 45 czas jazdy. Pozostało nam 61%, czyli zużyliśmy 27% na powrocie. Można było tą całą trasę zrobić bez ładowania. Pozostały zasięg 184 km. Tak to się tu prezentuje, a my tutaj żegnamy spod Jana w Skawinie i dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!